Cześć, tu Wiesława. Jak zacząć dzień w Sorrento? Najlepiej od śniadania. Zatem kawa i cornetto w Caffè Principessa i idziemy na dworzec, bo dzisiaj jedziemy do stolicy regionu Campania, do Neapolu. Przed nami godzinna podróż pociągiem Circum Vesuviana. Mijamy kilka ciekawych miejscowości, które również warto odwiedzić, m.in. Castellammare, oraz Pompeje, zniszczone w czasach rzymskich przez erupcję Wezuwiusza w 79 roku, oraz leżące bliżej Neapolu i mniej uczęszczane Herculanum. Zbliżamy się do Neapolu, 3-milionowej metropolii, a więc rozległego i obfitującego w miejsca warte zobaczenia. Mamy na to jeden późno jesienny dzień, więc skupimy się na tym, by przede wszystkim wczuć się w atmosferę i klimat tego miasta o niełatwej historii oraz równie niełatwej współczesności. Jesteśmy na dworcu Garibaldi i tu należy wspomnieć o systemie Tap and Go, dzięki któremu nie musimy kupować biletów papierowych, lecz wystarczy przyłożyć naszą kartę płatniczą do terminala na początku i na końcu podróży metrem, autobusem czy na podmiejskich liniach kolejowych. To tyle o technikaliach, bo oto przed nami rozległa przestrzeń Piazza Garibaldi. W oddali widzimy kilka nowoczesnych budynków. Ze ściany jednego z nich spogląda ważna postać w życiu Neapolitańczyków – Diego Maradona. A po przeciwnej stronie z cokołu straż nad placem dzierży sam Garibaldi. Zejście do metra to nowoczesna konstrukcja z metalu i szkła, współgrająca z tą w budynku dworca, ale czy z samym Neapolem? Tu pewnie zdania są podzielone. Jedno trzeba przyznać, ulice w tej części miasta są naprawdę czyste. Zapach porannej kawy miesza się z zapachem street foodowego jedzenia, wśród którego popularna jest pizza frittata. Ale zanurzmy się w głąb miasta, gdzie toczy się prawdziwe życie Neapolu. Metrem przejechaliśmy do Piazza Municipio z fontanną Neptuna, zwaną też fontanną Mediny. Z placu widoczne są budynki portu, stąd odpłyniemy w rejs m.in. na sąsiednie wyspy, do Sorrento lub na wybrzeże Amalfi. Patrząc w lewo, nie da się przegapić okazałej budowli. Jest to Castel Nuovo.
Budowę rozpoczęto w 1279 roku z inicjatywy Karola Andegaweńskiego. Uwagę zwraca jasna renesansowa fasada wejściowa wtłoczona między dwie baszty. Zbudowano ją dla uczczenia powrotu do miasta Alfonsa V Wspaniałego z dynastii aragońskiej. Zbliżamy się do pięknego, neorenesansowego budynku Galerii Umberto I, wzorowanego na mediolańskiej galerii Vittorio Emanuele. Jest on zbudowany na planie krzyża greckiego, a wysokość do kopuły wynosi ponad 56 metrów. Na początku XX wieku miejsce to pełniło rolę miejsca spotkań miejskiej inteligencji. Obecnie znajdziemy tu kawiarnie i butiki, ale warto przyjrzeć się detalom architektonicznym i oczywiście podłodze, która ozdobiona jest znakami zodiaku. Z galerii wychodzimy wprost na ciekawy budynek. Jest to siedziba najstarszego działającego teatru operowego na świecie, Teatro San Carlo. Miniemy fontannę i już w oddali widzimy ogromną przestrzeń, 25 000 m² powierzchni. Jest to Piazza Plebiscito. Jego nazwa pochodzi od plebiscytu, w wyniku którego 21 października 1860 roku południowe Włochy, a następnie Królestwo Obojga Sycylii przystąpiły do Piemontu Sabaudii. Tutaj odbywają się uroczystości państwowe, jest również miejscem spotkań i rekreacji oraz koncertów, festiwali i pokazów. Plac otoczony jest 4 budynkami. Ten z filarami i kopułą to Bazylika San Francesco di Paola, zbudowana w latach 1817-1846 w stylu neoklasycystycznym na wzór Panteonu w Rzymie. Przed kościołem stoją 2 pomniki burbońskich władców na koniach, Karola III i Ferdynanda I. Po lewej stronie widzimy Palazzo Salerno, dziś własność włoskiego Ministerstwa Obrony Narodowej. Dalej Pałac Królewski oraz Palazzo della Poste e Telegrafii. Stojąc w rogu placu Pubblicito, widzimy w oddali wzgórze Vomero, a na nim ogromną budowlę warowną. Jest to zamek San Elmo. Ale my idziemy przyjrzeć się bliżej Pałacowi Królewskiemu. W zewnętrznej elewacji znajduje się 8 okazałych posągów umieszczonych w niszach. Każdy z nich reprezentuje jedną z dynastii, w której rękach spoczywał los Neapolu. Budynek naprawdę imponuje swoim rozmiarem, a zbudowany został w XVII wieku jako rezydencja króla Neapolu w stylu neoklasycystycznym. Pałac udostępniony jest dla zwiedzających i można tu zobaczyć apartamenty królewskie, kaplicę, salę teatralną oraz okazałą klatkę schodową. Z przestronnego placu przenosimy się w wąskie neapolitańskie uliczki, gdzie znaleźliśmy polski akcent, czyli plakat z Piotrem Zielińskim, już byłym zawodnikiem SCC Napoli, ale jak wiadomo, król jest tylko jeden i jest nim oczywiście Diego Maradona.
Neapol jest miastem wywołującym różne i to dość skrajne emocje u odwiedzających. Jedno trzeba mu przyznać, jest jedyne w swoim rodzaju i skrywa w sobie wiele niezwykłych miejsc, nie tylko na powierzchni ziemi, ale również pod jej powierzchnią. A mam na myśli oczywiście 450-kilometrowe podziemne miasto. Fragment podziemnego Neapolu zobaczymy za chwilę w Napoli Sotterranea. Bilet kupiony, a więc schodzimy 40 metrów pod ziemię. Jak powstał podziemny Neapol? Sprawcami byli Grecy, którzy wydobywali stąd tuf, główny budulec potrzebny do budowy świątyń, a w powstałych jaskiniach przechowywali deszczówkę. W czasach rzymskich zbudowano tu akwedukt, a gdy miasto zaczęło się rozrastać, dalej wydobywano tuf jako główny budulec i można powiedzieć, że praktycznie każdy dom stoi na pustce, z której wcześniej wydobyto tuf. W taki sposób każde domostwo miało dostęp do wody zgromadzonej w cysternach. Utrzymywaniem czystości cystern i kanałów zajmowali się pocarzi. Dzięki swej pracy mieli oni również dostęp do każdego domostwa. W ten sposób narodziła się legenda o Monacello, małym mnichu, który nawiedzał mieszkanki Neapolu pod nieobecność ich mężów. Po epidemii cholery w 1885 roku trzeba było wybudować nowy akwedukt. Atrakcją dla osób niecierpiących na klaustrofobię jest przejście wąskimi kanałami łączącymi cysterny. Momentami jest tak wąsko, że trzeba iść bokiem. W czasie II wojny światowej podziemie służyło mieszkańcom jako schron. Zobaczyć tu można wyryte na ścianach rysunki i napisy, świadectwa strachu, ale i nadziei ludzi ukrywających się przed bombardowaniami. Byli też tacy ludzie, którzy w wyniku bombardowań stracili domy, więc na stałe przenieśli się do podziemi. Po zakończeniu wojny podziemne korytarze służyły niestety do składowania gruzu i śmieci. W latach 70. dzięki stowarzyszeniom i pracy wolontariuszy zaczęto porządkowanie i udostępnianie podziemi. Zwiedzanie kończymy w sklepiku, w którym możemy kupić książki o podziemnym Neapolu, różne pamiątki i gadżety oraz oczywiście rogi obfitości, na szczęście. Kolejna odsłona Neapolu to dzielnice Chiaia i Santa Lucia, które mijamy w drodze do Zamku Jajecznego, jakże różniące się od Centro Storico. Kamienice w większości są odnowione, znajdziemy tu mnóstwo butików i restauracji, a przy samym nabrzeżu luksusowe hotele. Jesteśmy w Marinie, a w tle Castel dell'Ovo, średniowieczny zamek zbudowany na małej wysepce, połączony z lądem monumentalnym mostem. Obecny kształt zamku nadano w XV wieku za panowania dynastii aragońskiej. Obecnie wykorzystywany jest w celach kulturalnych. Niestety w tym czasie był zamknięty dla zwiedzających z powodu prac remontowych. Musieliśmy zadowolić się widokami z mostu na zatokę i Neapol, w czym skutecznie przeszkadzał nam wiejący coraz silniej wiatr. Idąc nabrzeżem Via Partenope, mijamy Fontanna del Gigante, XVII-wieczną fontannę, która niegdyś stała w sąsiedztwie Pałacu Królewskiego. Na początku
XX wieku przeniesiono ją w malownicze miejsce, czyli w pobliże Castello del Ovo, gdzie stoi do dziś. Co przedstawia ta niezwykła budowla podzielona na 3 łuki? W centralnym znajduje się puchar podtrzymywany przez 2 zwierzęta morskie. Posągi w pozostałych bocznych łukach przedstawiają bóstwa rzeczne, trzymające w rękach potwory morskie, a po bokach umieszczono kariatydy z rogami obfitości. Mimo szalejącego wiatru stoimy i wpatrujemy się w zmarszczone wody Morza Tyreńskiego, a w tle, jak spokojne niewiniątko, drzemie sobie Wezuwiusz, który potrafił pokazać swoje groźne oblicze, zmiatając z powierzchni ziemi Pompeję i Herkulanum, a ostatnio dając o sobie znać w 1944 roku. Zatoczyliśmy duże koło, docierając znów do monumentalnych murów Palazzo Reale. Następne miejsce w Neapolu, które trzeba koniecznie odwiedzić, jest to Narodowe Muzeum Archeologiczne, uważane za jedno z najważniejszych tego typu muzeów na świecie. Swe zbiory opiera głównie na rzeźbach z kolekcji Farnese, znaleziskach z okolic Pompejów i Herkulanum oraz kolekcji greckiej, egipskiej i rzymskiej. Jest tutaj również sekretny gabinet z eksponatami o tematyce erotycznej. Na zwiedzanie muzeum trzeba zarezerwować sobie co najmniej 3 godziny. Wiele rzeczy uważanych jest za symbol Neapolu. Jedną z nich, bardzo ważną, jest neapolitańska pizza. Pizzerii znajdziemy tutaj mnóstwo, od tych kultowych jak l'Antica Pizzeria da Michele, do której ustawiają się kolejki, w której Julia Roberts zachwycała się pizzą w filmie Jedz, módl się i kochaj. Ale warto też zajrzeć do tych mniej słynnych miejscówek, gdzie zjecie doskonałą pizzę bez czekania w kolejce na stolik. Czym charakteryzuje się neapolitańska pizza? Jej średnica nie może przekraczać 34 cm, rand powinien być puszysty z kilkoma czarnymi bąblami i środek za to cieniutki. Robi się późno, a jeszcze trzeba zajrzeć do Duomo, zatem darujemy sobie deser. Mijamy kilka ulic i zza muru wyłania się niewielki plac z Cattedrale di Santa Maria Assunta, zwana również Cattedrale San Gennaro lub po prostu Duomo. Jest to świątynia gotycka z trójnawowym wnętrzem. 35 metrów nad podłogą nawy głównej widzimy XVII-wieczny kasetonowy sufit, na którym znajduje się 5 obrazów autorstwa Girolamo Imparata. Do filarów przymocowane są popiersia 16 pierwszych biskupów Neapolu. Do naw bocznych przylega 10 kaplic. Jedna z nich poświęcona jest świętemu Januaremu, patronowi miasta. Tutaj przechowywane są jego relikwie. W świątyni znajdują się również 85-rejestrowe organy z ponad 5000 piszczałek. A w podziemiu znajduje się krypta San Gennaro.
Dzień w Neapolu powoli dobiega końca, ale miasto nadal tętni pełnią życia. Zewsząd słychać śpiewne głosy ze specyficznym neapolitańskim akcentem, splecione z rapem dobiegającym z knajpek. Po ulicach pędzą auta, nie szczędząc klaksonów. Tylko Giuseppe Garibaldi na swym cokole, niezmiennie niewzruszony, przygląda się temu, co dzieje się u jego stóp. Odcinkiem z Neapolu kończymy wizytę w Kampanii. Dziękuję, że byliśmy razem w tym niezwykłym zakątku Włoch. I jeśli spędziliście miło czas z moimi filmami, to zachęcam do subskrypcji, łapki w górę i komentowania. Za dotychczasową aktywność wszystkim Wam bardzo serdecznie dziękuję. Do zobaczenia w następnej podróży.